Już za chwilę na stoisku Walden będziemy mieli okazję porozmawiać z ojcem chrzestnym marki Walden, Jonathanem Lee. Jonathan, you've worked for a couple of major guitar building companies. Now you work for Walden. What's different about Walden then? Well, what's different about Walden is I now own Walden. I was the founder of the brand in 1996. I have a background in building handmade guitars for a company in San Francisco called Charles Fox Guitars. Then I worked for Breedlove and Washburn. I had the opportunity to buy the brand last year and actually bring home one of my babies. So what's different is I'm a luthier that created a brand in 1996, and we can talk about some of the design elements that make these instruments special. Jonathan Lee od zeszłego roku jest właścicielem marki, jest właścicielem Waldena, czyli tak naprawdę jest twórcą marki, którą stworzył w 1996 roku i teraz wszystkie swoje pomysły inwestuje w produkty marki gitar tej właśnie marki. Okay, we have a couple of new instruments here, right? Yes, we have a couple of new instruments here. Weird place for a sound hole. So this is a baritone guitar. It is tuned down of a fifth, and although there are other baritones, they're usually based on a very large guitar body shape. Because this is built on a traditional grand auditorium body shape, which is smaller, we still want the sound length, the soundboard real estate, to represent lower tones, so that is why I've moved the sound hole to the side and created a sound port here to allow the top to move at the frequencies that it needs to. Czyli mamy to, co mamy tutaj, to jest gitara barytonowa, ale gitary barytonowe zazwyczaj mają większe korpusy. Przy czym tutaj zastosowano korpus o kształcie Grand Auditorium po to, żeby zmniejszyć rozmiar korpusu, ale żeby zapewnić lepszą rezonację płyty rezonansowej, przesunięto otwór rezonansowy tutaj. Some basic specifics about this guitar. Yeah, so why a grand auditorium? So that it's easier to play compared to the large jumbo. Gitara barytonowa o zmniejszonym korpusie po to, żeby grało się wygodniej. Na pokładzie mamy elektronikę Fishman, w tym wypadku jest to prefiks plus T, podwójne ożebrowanie w kształcie X, lekkie, low mass, bracing. O tej technologii jeszcze będziemy rozmawiać. Jonathan, another instrument. This is a funny thing I see on the body. What's that? So we call this an ergonomic armrest. In this case, it's made out of figured maple, which is what the binding is, and why a ergonomic armrest? If we think about how we normally play, we're normally feeling this point thing, and that's how we normally play. So when you create a larger kerfing here and put the armrest there, it's just hugely comfortable, you know, and anyone who feels it immediately falls in love with it. To jest ergonomiczny armrest. Nie będę szukał polskiego odpowiednika. Chodzi o to, że lekko jest wygładzony ten brzeg, żeby nie czuć tego pod ręką i rzeczywiście, kiedy bierzemy tę gitarę, czuć, że to jest kształt bardzo ergonomiczny dla gitarzysty. But except for this one, I see another thing which is quite interesting. It drew my attention. It's about the bracing. Part of new Walden 2020 is a new bracing design that we're using called low mass bracing. And I hope you can see it on the camera. You can see some strategically placed and designed holes in the bracing here that are cut into the scalloped X design. The reason we do that is to lower the weight to allow the strings and the top to vibrate more frequently, more freely, resulting in a voice, a sound that is louder and brighter, more harmonically rich. And that's on any of our guitars from our 3000 series like this down to our 500 series. Tak jak słyszeliśmy, ożebrowanie low mass polega na tym, że na ożebrowaniu w kształcie X na żebrach zostały umieszczone otwory, wszystko po to, żeby obniżyć jego masę. Dzięki temu płyta rezonansowa rezonuje swobodniej, dając więcej składowych harmonicznych, bogatsze, jaśniejsze brzmienie. No i to jest właśnie jakby kluczowe w konstrukcji gitar Walden od serii 500 w górę, a to jest gitara serii 3000. Okay, Jonathan, let's move to further. I think that this one that we see is one of quite popular Walden guitars, isn't it? Right, well the last one we looked at was an all solid wood guitar with flame maple binding. You know, it's roughly here in the States $1,000.
Now what we have here is a similar instrument with an ergonomic armrest, but just proud of $500 US. Tak jak słyszeliśmy, jest to jeden z popularniejszych modeli. Jego cena to około $500. Mamy lity top. Już tutaj zastosowaną technologię tego ergonomicznego brzegu, ergonomic armrest, ale również zastosowano tutaj low mass bracing. Przypominamy, że to jest jednak gitara, to jest gitara serii 500, a jej koszt to około $500, czyli dosyć okazyjna cena. Okay, you mentioned graphite technology, right? Absolutely, absolutely. And actually I have this cool thing to show you what I'm talking about. Special at this show, this guitar is 80% off. All right, so I want it. So, graphite or glass fiber reinforcement. We have 2 rails of graphite or glass fiber, graphite on our higher end instruments, glass fiber on our medium range, that runs right from the nut all the way down to the neck body joint, which both stiffens the neck in terms of stability and warping, and also makes it sonically it contributes to more of the fundamental tone maintaining in the top versus being absorbed by the neck. W gryfie umieszczono, o co chodzi z wzmocnieniem grafitowym, są dwie technologie, szklane i grafitowe. Szklane wykorzystywane w gitarach powiedzmy z tej średniej półki, w najwyższych modelach wykorzystano grafit. Chodzi o to, że w gryfie na całej jego długości umieszczono takie dwie szyny wykonane z grafitu, przez co gryf został usztywniony, co też pozwala jakby na lepszą rezonację dla pudła i na wydobycie lepszego brzmienia. So once again, how does it exactly affect the sound, this graphite technology? Right, so graphite is a really good transfer of energy. And then also when you add the 2 rails, it stiffens the neck. So when you stiffen the neck, every piece of wood has a resonant frequency where once it hits the frequency, it starts to vibrate at that frequency. And so it can result, normal guitars can result in wolf tones when it starts to vibrate. Well, now that you've stiffened this neck, it vibrates at a much higher frequency. So 2 things happen. One, when you hit that resonant frequency, the wolf tones are at a higher harmonics. 2, because it's vibrating at a higher frequency versus a lower frequency, more of that, energy enters a guitar from the nut and the bridge. So if this is vibrating really at a high rate, more of that lower power and energy can be used to pump that top. And so the Walden will have a very even, balanced tone up and down the fretboard, and you'll have a lot of that harmonic energy being reflected off the top instead of being absorbed by the neck. Ja postaram się to powtórzyć, streścić. To są szczegóły bardzo, bardzo techniczne, bardzo naukowe. Chodzi o to, że w momencie, kiedy usztywniamy gryf za pomocą grafitu, grafit jest przede wszystkim dobrym nośnikiem energii, dobrze rezonuje. W momencie, kiedy zostanie on usztywniony, gryf lepiej wchodzi w częstotliwości zgodne z tymi, w których rezonują struny. Starałem się to skrócić, mam nadzieję, że oddałem chociaż odrobinę istotę sprawy. Na pewno przedstawimy Wam szczegóły techniczne, bo to jest bardzo ciekawa technologia. Pozwolę sobie na taką klamrę, tak jak zaczęliśmy, co tak naprawdę różni Waldena od innych gitar. To jest próba zestawienia, połączenia ze sobą kilku rzeczy. Brzmienia gitary, jej stabilności, jej muzykalności, ale także ceny, przełożenia ceny do jakości, affordability, czyli to, jak wiele osób jest w stanie sobie na tę gitarę pozwolić. A mówiąc jeszcze dokładnie, skupiając się na wzmocnieniu grafitem gryfu, warto powiedzieć, że ta technologia jest spotykana, ale ona jest spotykana w gitarach z bardzo wysokiej półki cenowej lub w gitarach lutniczych, również bardzo drogich, a jednak Walden wykorzystuje tę filozofię, żeby jednak dostarczyć jak najlepszą jakość za rozsądną cenę.